Witajcie na dzisiejszym unboxingu. Dziś przygotowałem dla Was coś wyjątkowego, 5 wyjątkowych monet suwerennych. Ten unikatowy walor zawiera wizerunek Karola III. Monarcha urodził się 14 listopada 1948 roku i pochodzi z dynastii Windsorów. Jest pierworodnym synem królowej Elżbiety II, która była jego poprzedniczką. Monety proof są tworzone przez uderzenie w monetę więcej niż raz za pomocą matrycy, która została specjalnie obrobiona i wypolerowana, aby nadać projektowi matowy wygląd w przeciwieństwie do wysoce wypolerowanego, lustrzanego tła. Ale zanim przejdziemy do ich omówienia, chciałbym Was zaprosić do wysłuchania fascynującej historii o monarchii angielskiej oraz o monetach suwerennych, które odgrywały kluczową rolę w historii brytyjskiej numizmatyki. Teraz opowiem Wam o ciekawej historii monarchii angielskiej oraz o monetach suwerennych. Historia monarchii brytyjskiej sięga tysiące lat wstecz i jest bogata w wydarzenia, które kształtowały brytyjskie państwo i jego instytucje. Początki monarchii brytyjskiej sięgają czasów przedrzymskich, jednak to okres średniowiecza był kluczowy dla kształtowania się jej struktury i znaczenia. Pierwszymi brytyjskimi monarchami, których historycy potrafią identyfikować z pewnym stopniem pewności, byli władcy anglosaskich królestw, takich jak Wessex, Mercia czy Northumbria. W 1066 roku Normanowie pod przywództwem Wilhelma Zdobywcy podbili Anglię i wprowadzili normańską dynastię na tron, co zapoczątkowało nowy okres w historii brytyjskiej monarchii. Od tego czasu monarchia brytyjska była przedmiotem wielu transformacji, w tym wojen domowych, reform religijnych i konstytucyjnych. Jednakże instytucja monarchii zdołała przetrwać te przemiany i pozostała jednym z kluczowych elementów brytyjskiego systemu politycznego. W miarę jak monarchia konsolidowała swoją władzę, coraz częściej zaczęła wykorzystywać symbole władzy, takie jak monety, aby umocnić swoje panowanie i legitymację. Pierwsze emisje monet suwerenów miały miejsce w okresie panowania Henryka VII Tudora na przełomie XV i XVI wieku. Monety te były bite ze złota i nosiły wizerunek monarchy na awersie, co miało podkreślać jego suwerenność i autorytet. Od tego czasu suwereny były regularnie emitowane przez kolejnych monarchów, zarówno jako waluta obiegowa, jak i symboliczny element władzy. Ich emisje były często związane z ważnymi wydarzeniami, takimi jak koronacje, jubileusze czy zwycięstwa wojenne. Dzięki swojej długiej historii i prestiżowi stały się nie tylko symbolem władzy monarchy, ale również obiektem kolekcjonerskim i inwestycyjnym, cenionym przez numizmatyków i inwestorów na całym świecie. Pierwsza emisja monet suwerenów stanowi istotny moment w historii brytyjskiej numizmatyki, który odgrywał kluczową rolę w kształtowaniu się brytyjskiego systemu monetarnego i wzmocnieniu władzy monarchy. Oto przegląd historii pierwszej emisji monet. Pierwsze monety suwereny zostały wybite w 1489 roku za panowania Henryka VII Tudora. Monety pierwszej emisji były bite ze złota, co nadawało im wysoką wartość i prestiż. Pierwsza emisja tych monet miała strategiczne znaczenie w konsolidacji władzy Henryka VII Tudora i stabilizacji gospodarczej po okresie wojen domowych, które dręczyły Anglię. Wybór złota jako materiału podkreślał bogactwo i siłę monarchii, a wizerunek króla na monetach umacniał jego autorytet i legitymację. Emisje specjalne monet suwerennych, takie jak jubileuszowe, koronacyjne czy inne okolicznościowe, stanowią fascynujący obszar w historii brytyjskiej numizmatyki. Te wyjątkowe emisje nie tylko upamiętniają ważne wydarzenia w historii brytyjskiej monarchii, ale także stanowią cenione przez kolekcjonerów i inwestorów numizmatyczne dzieła sztuki. Monety jubileuszowe są bite z okazji ważnych rocznic, takich jak jubileusze panowania monarchy. Przykładem może być emisja z okazji jubileuszu złotego albo diamentowego panowania brytyjskiego monarchy. Te monety często cechuje wyjątkowy wzór, który odzwierciedla okoliczności ich emisji oraz zwykle zawiera dodatkowe elementy dekoracyjne lub szczególne zdobienia. Emisje monet koronacyjnych są wydawane z okazji koronacji nowego monarchy. Monety te często mają szczególnie uroczysty charakter i bywają bite w ograniczonym nakładzie. Zazwyczaj przedstawiają wizerunek koronowanego monarchy oraz symbole władzy, takie jak korona czy berło. Monety okolicznościowe mogą być wydawane z różnych powodów, takich jak rocznice historycznych wydarzeń, ważne daty w życiu monarchy, czy też wyjątkowe okazje, takie jak wizyty dygnitarzy zagranicznych. Te emisje mogą mieć różnorodne wzory i tematykę dostosowaną do okoliczności ich wydania. Emisje specjalne monet suwerennych stanowią nie tylko ważne wydarzenia w historii brytyjskiej monarchii, ale także cenne i poszukiwane przez kolekcjonerów dzieła sztuki numizmatycznej.
Ich wyjątkowy charakter, ograniczone nakłady oraz wartość historyczna sprawiają, że są one często cenione jako cenne zabytki i przedmioty kolekcjonerskie. Dla wielu numizmatyków i inwestorów są one nie tylko cennym dodatkiem do kolekcji, ale także znakiem uznania dla bogatej historii brytyjskiej numizmatyki. Przejdźmy więc do omówienia dzisiejszych 5 monet. W roku 2024 wybito 5 wyjątkowych monet suwerennych. Każda z tych monet przedstawia klasyczne sceny z walki świętego Jerzego ze smokiem, symbolizujące odwagę i triumf. Co więcej, wszystkie monety zostały wybite ze srebra najwyższej próby, co podkreśla ich wyjątkowy charakter i wartość. Emisja tych monet miała miejsce w mennicy na Gibraltarze, dodając jeszcze więcej prestiżu i historycznego znaczenia temu wyjątkowemu wydarzeniu. Każda z monet ma swoje unikalne parametry. Ćwierć suweren, średnica 13,5 mm, waga 1,99 g. Pół suweren, średnica 19,3 mm, waga 3,99 g. Pełny suweren, średnica 22,5 mm, waga 7,98 g. Podwójny suweren, średnica 28,40 mm, waga 15,97 g. Pięciokrotny suweren, średnica 36,2 mm, waga 39,94 g. Dodatkowo warto zaznaczyć, że kolekcja 5 unikatowych monet suwerennych została wybita w limitowanym nakładzie zaledwie 4999 sztuk na cały świat, co czyni je jeszcze bardziej ekskluzywnymi dla kolekcjonerów i pasjonatów numizmatyki. To wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że podobały Wam się te wyjątkowe monety suwerenne i historia, którą przedstawiłem. Jeśli tak, nie zapomnijcie dać znać, zostawiając łapkę w górę i komentarz pod tym filmem. A jeśli chcecie być na bieżąco z kolejnymi unboxingami i fascynującymi historiami, to koniecznie subskrybujcie mój kanał.